Plażing, kochani, plażing w takich okolicznościach. Jest bardzo dużo fajnych plaż. O, jest, jak się cieszę, że tu jest. Dochodzę do samolotu, słuchajcie, tam drzwi zamknięte, schodów nie ma. I tylko pilot spojrzał na mnie, ja na niego. Ryanair wprowadził nowe miarki do bagaży. Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę na Majorkę. Jak wiecie, jest to jedno z moich ukochanych miejsc i moja ulubiona wyspa w Europie. Dzisiaj mam dla Was kilka tipów, zarówno odnośnie Majorki, jak i podróży w ogóle. Wybierzemy się tym razem na południowy zachód wyspy. Wychodzimy z lotniska, wsiadamy w autobus, potem w kolejny, jedziemy przez moją piękną Palmę, a więc stolicę wyspy i dojeżdżamy do miejscowości bardzo wakacyjnej, ale o tym za moment. Celowo wysiadłam przystanek za wcześnie, żeby od razu zaliczyć mini spacer i rozprostować kości po locie. Jest cudownie! O, a tam już widać mój hotelik. No i udało się, kochani, dotarłam. Dzień dobry, raz jeszcze. Nie było to proste, to znaczy nie była prosta przeprawa na lotnisku w Sewilli, jak się okazało, bo leciałam z Sewilli. Dla tych, którzy mnie tutaj jeszcze nie znają, zapraszam i zachęcam do subskrypcji. Ja mieszkam w tej chwili w Hiszpanii, więc trochę mam łatwiej na tę Majorkę dotrzeć, dlatego mogę sobie przejść tak na moment, bo teraz to jest taki wyjazd na moment. Natomiast teraz jest bardzo dużo lotów też z Polski i są i w sezonie, i poza sezonem i są naprawdę w bardzo fajnych cenach, także zachęcam. Za chwilę Wam pokażę, co się dzieje wokół, za chwilę pokażę Wam moje ulubione miejsca tutaj, w tej części wyspy, której jeszcze Wam chyba nie pokazywałam na kanale, a tak naprawdę to jest najbardziej mój dom, bo ja tutaj najwięcej czasu właśnie spędziłam i tutaj spacerowałam i to spacerowałam tak, potrafiłam iść 5 godzin na plażę na przykład, żeby pójść z buta, a nie brać autobusy, także naprawdę te okolice znam bardzo dobrze. Natomiast co się działo na lotnisku, w skrócie Wam powiem, sorry w ogóle za chaos, to jest mój pokoik, zaraz Wam pokażę dokładnie jak hotel wygląda, ale chcę Wam minimalnie powiedzieć, co się działo na lotnisku, to znaczy pani była strasznie upierdliwa, jeżeli chodzi o wielkość plecaka. Najlepsze jest to, że dzisiaj jak wychodziłam rano z domu, to mówiłam do mojego faceta, że coś mi intuicja podpowiada, której należy słuchać jednak, że będą się czepiać i że coś będzie nie tak. Pomijając to, że Ryanair wprowadził nowe miarki do bagaży, to Wam muszę powiedzieć przy okazji, których jeszcze nie ma, przynajmniej nie tutaj, ale ponoć będą już za moment i będą miały wagę dodatkową. Więc będzie trzeba oprócz tego, że spakować się bardzo tak squeeze, to jeszcze trzeba będzie myśleć o tym, żeby nie przekroczyć minimum wagowego, a nie tylko rozmiarowego, że tak powiem. Niby zawsze tak było, ale nigdy nikt nie mierzył. Nigdy z tanich linii nikt mi nie zmierzył bagażu. Raz jedyny, kiedy mierzono mi bagaż podręczny, to było w Nowym Jorku i to był lot. Natomiast te tanie linie nigdy nie mierzyły tylko wielkość. Natomiast teraz prawdopodobnie będą też sprawdzać wagę, ale nie o to chodziło. Pani bardzo nie odpowiada mój plecak, chociaż zmieścił się w jej przegródce, ale wystawała jakby tylnia część, którą mam plecak, który jest dość utwardzony na plecach. Chciałam wziąć inny plecak, który nie jest taki i coś mi tak podpowiadało, ale nie mogłam go znaleźć po prostu wczoraj wieczorem, więc stwierdziłam, że już trudno. No i musiałam wywalić parę rzeczy z tego plecaka, żeby zrobić pani dobrze. Prawie nie zdążyłam na samolot. Słuchajcie, ja jak berety, bo przeszłam już w końcu, strasznie długo to trwało i w ogóle byłam ostatnia wchodząc i pani mi krzyczy, że nie polecę i w ogóle stwierdziłam, że wiecie co, jak coś to nie polecę, ale nie dam jej satysfakcji i tych 50 euro po prostu nie ma szans. No i kiedy już przeszłam ostatecznie i wskazały mi, którędy dojść do samolotu, dochodzę do samolotu, słuchajcie, tam drzwi zamknięte, schodów nie ma. I tylko pilot spojrzał na mnie, ja na niego. No i przyszedł jakiś pan, zaczął krzyczeć, najpierw po angielsku, potem odpowiedziałam, że może też po hiszpańsku. No, że oni myśleli, że już wszyscy i zaraz kilka osób z obsługi lotniska do mnie też podeszło. No i tam ich przepraszałam, oni mówią, że to nie moja wina, tylko kogoś, kto powiedział, że już wszyscy są, a jednak się okazało, że nie wszyscy. No ale w każdym razie beka, bo musieli dla mnie schody wyciągać i mówiłam im, że dużo latam i jeszcze mi się nie zdarzyło, także
no, trochę przypał. Jeżeli ktoś z Was był w tym samolocie, wątpię, ale jednak, no to sorry, że jakby te 3 minuty dodatkowe, chociaż tak później siedzieliśmy jeszcze 15 minut w tym samolocie, więc myślę, że opóźnienia nie spowodowałam, ale było to dosyć paradoksalne. Straciłam torbę jedną taką, którą lubię, niestety, lubiłam. A tak poza tym to trochę bielizny, kosmetyki, prawie wszystkie. I co jeszcze waliłam? A, i banana, który Pani bardzo przeszkadzał, bo był jakby w zewnętrznej kieszeni i miałam zamiar go zjeść w samolocie na śniadanie. Anyway, takie rzeczy się zdarzają też, jak widzicie, wprawnym, chciałam powiedzieć turystom, ale nie, podróżnikom. Natomiast najważniejsze, że nie zabrali mi jednej rzeczy, o którym zawsze pytacie, czy możemy wziąć do bagażu podręcznego. No więc proszę bardzo. Mój przyjaciel Blendigo, zostawiam linka poniżej dla osób, które jeszcze nie wiedzą, nie znają, to jest Blendigo 3, który jest zawsze ze mną i nawet na takie krótkie wypady go staram się zabierać prawie zawsze, dlatego że no jest to mega wygodne. Ja oczywiście jestem w hoteliku, który jest bardzo tani, najtańszy na wyspie, no i nie ma tu śniadania ani nic, natomiast jest supermarket duży, który będę miała teraz po drodze na plażę, kupię sobie tam owoce i po prostu sobie zrobię zarąbistego szejka na plaży i będę miała taki brunch, nazwijmy to, bo to ani nie śniadanie, ani nie lunch, tylko coś pomiędzy. No więc mega się cieszę, że mi nie zabrali, ale powiem Wam tak, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, czyli jeżeli latacie po Unii, bo gdzieś tam w Azji czy coś, to już może być zupełnie inaczej, natomiast u nas zasada jest taka, że jeżeli coś ma noże, czyli tak jak tutaj mamy te nożyki, wiecie, do cięcia, to one nie mogą przekraczać 6 cm. Tak jest zapisane w prawie unijnym. Oczywiście różnie bywa, bo może się trafić ktoś, kto powie, że nie. No i nie wygracie z nimi, bo można im pokazywać przepisy, a oni i tak zrobią swoje. Natomiast generalnie ja latam z Blendy w bagażu podręcznym też i nigdy problemu nie miałam, więc nie mogę Wam na 100% powiedzieć, że nie będzie problemu, ale nie powinno być, przynajmniej właśnie w Europie. Te 6 cm jest dosyć istotne, dlatego że często lądują w śmieciach na lotniskach pilniczki do paznokci, które są za długie, chociaż ja czasami latam z pilniczkiem i nikt się nie czepia, więc też różnie to bywa. Lądują nożyczki, jakieś takie, które są dłuższe trochę, które też ja lubię na przykład ze sobą zabrać, jak lecę na takie długie wyjazdy, wiecie, bo coś tam gdzieś, nie wiem, przy ubraniu odciąć, cokolwiek. No, ale to też często ląduje w śmieciach, więc warto pamiętać o tych 6 cm, to tak przy okazji. Ale się nagadałam. Dobra, zaraz Was zabieram na plażę. Chcę Wam pokazać miejscowość, w której jestem. To jest Palma Nowa, która jest oddalona od Palmy, czyli od stolicy wyspy bardzo niewiele. I pokażę Wam kilka plaż i opowiem Wam o miejscach. Pewnie wszystkich Wam nie pokażę, bo mam dosłownie 2 dni tutaj pełne, ale chcę Wam opowiedzieć trochę o tym, co tutaj w okolicy można zobaczyć, bo to jest bardzo fajne miejsce, bardzo mocno turystyczne, ale jest bardzo dużo fajnych plaż i bardzo jest ładnie i zielono wokół, więc to na pewno Wam wszystko opowiem i pokażę. Ja się zbieram na plażę, już się przebrałam w kostium i już się posmarowałam kremem, co już widać, bo się świecę. Nie lubię bardzo się świecić, ale już się wysmarowałam i zaraz zadzieram kiece i lecę. Jeszcze Wam pokażę pokoik, w którym jestem. Widoczek mam taki. Także bardzo majorkańsko, bardzo z Majorki. No i to jest najtańsza opcja, słuchajcie, w sezonie, jaką udało mi się znaleźć, tylko dlatego tu jestem. Bo loty były tanie, bo mówię Wam, że ja z Hiszpanii, natomiast tutaj płacę 44 euro za pokoik jednoosobowy. Bardzo taki prosty, ale bardzo miły, sympatyczny, w super lokalizacji. Naprawdę super cena, dlatego że jak sobie to przeliczycie na złotówki, to jest poniżej 200 zł, a w takiej cenie blisko morza, bo ja tutaj do plaży mam 7 minut piechotą najbliższej, no to mimo wszystko w Polsce chyba by było ciężko w sezonie. I tutaj też, dlatego że najtańszy hostel w Palmie z kolei kosztuje chyba 56 euro, z tego co patrzyłam na teraz. Jestem tutaj, na świeżo Wam pokazuję ten film, więc jestem tutaj na początku sierpnia. No więc jeżeli hostel i pokój, w którym śpicie w 16 osób, za łóżko płacicie 56 euro, a tutaj zapłaciłam 44, to myślę, że warto sobie link zapisać, a link zostawiam Wam w opisie poniżej też do hotelu, no i do mojego Blendigo, którego bardzo polecam, ale to Wam jeszcze opowiem na plaży, bo teraz jest mi już gorąco, zadzieram kiece i lecę. I lecimy, kochani. Patrzcie, jak tu wokół pięknie. No i już, kochani, zadzieram kiece i idę, nie lecę. Bardzo fajne w tej części wyspy jest to, że prawie, nie wiem ile jest kilometrów tego, ale w każdej prawie miejscowości tutaj wokół są takie ścieżki. Tam jest normalnie ulica, są budynki i są też normalne chodniki po drugiej stronie, natomiast tutaj są takie ścieżki, które są ocienione, dlatego że wszędzie rosną drzewka, one są małe, ale już dają sporo cienia
No i tutaj można albo na piechotę, albo na rowerku, na hulajnodze. I to jest opcja rewelacyjna, naprawdę, jeżeli ktoś chce trochę sportu, ale w takich bezpiecznych warunkach. Do biegania też na pewno super, chociaż ja akurat wolę po naturalnym, a nie po betonie, ale na rower czy właśnie spacerek rewelacja. Jeżeli chodzi o pogodę w sierpniu na Majorce, no to jest niewiele chłodniej niż u nas w Andaluzji, ale no mam nadzieję, że na plaży będzie super. Zobaczymy jaka woda, to Wam też powiem. Ale zanim do wody, to jeszcze kilka punktów widokowych, bo to na Majorce atrakcja obowiązkowa, kochani. No i darmowa oczywiście. Kochani, ale już się cieszę, że dotarłam do jednej z takich bardzo fajnych plaż, takich, proszę bardzo, skały tu są i jest mało ludzi, jest bardzo fajnie. Pokażę Wam kilka plaż, ale zanim to należy mi się A, pływanie i B, mój shake. Mam ze sobą mój blender i kupiłam sobie trochę nietypowo dzisiaj, bo winogrona i banana i mam taką mega schłodzoną wodę, taką prawie icy, wiecie, taką prawie, że lód. I to wszystko zaraz zmiksuję i mega się cieszę, bo jestem bardzo głodna, bo dzisiaj jeszcze nic nie jadłam, a wyszłam z domu o 5:30, żeby tutaj być, a jest już 13, więc czas na szejka, a potem pływanie w tej błękitnej wodzie. O, jest, jak się cieszę, że tu jest. No i słuchajcie, bardzo łatwa rzecz. To jest blend i najlepsze, że nie musicie mieć wszystkiego przygotowanego już w domu, tylko możecie sobie przygotować później najmocniejszy blender na rynku, poręczny. Ładuje się szybko i po naładowaniu nawet chyba 25 razy, tak producent twierdzi, można używać, ale ja naprawdę w ogóle bardzo rzadko go ładuję, a używam niemal codziennie, jeżeli nie właściwie codziennie. Dzisiaj winogronka, banan i taka bardzo zimna woda, tak jak powiedziałam. Dużo tej wody tym razem wlałam, dlatego że jestem chyba już lekko odwodniona, dlatego że jest niesamowicie gorąco. Proszę bardzo. Dwie minutki, nie, gdzie tam, 30 sekund i jest shake gotowy. Zjem shake'a i idę do wody, a jest tak. Oj, ta Majorka, oj, ten blendy. Zostawiam Wam linka w opisie poniżej i naprawdę bardzo szczerze polecam. Jak wiecie, to jest taka polecajka, którą ja Wam pokazuję już chyba, nie wiem, ze 2 albo 3 lata tutaj. I naprawdę, no, ja używam i mój facet ma, i moja siostra, i moja mama, i w ogóle wszyscy znajomi, także no, ja wszystkim kupuję na wszelkie okazje właśnie blendy i sama też mam chyba 3 już w tej chwili i tak sobie z nimi podróżuję. Także zachęcam i polecam Blendy Go 3. Link znajdziecie w opisie poniżej. Co za piękny dzień. Kilka godzin na plaży, trochę błąkania się po pagórkach i powolny powrót do hotelu. Pokażę Wam teraz mój pokoik. Standardowo pokażę Wam, jak wygląda pokoik. Proszę bardzo, maleńki, ale słuchajcie, najtańszy pokój w sezonie na całej wyspie. Tutaj jest łazienka, czyściutka, spoko. Naprawdę bardzo bałam się, że będzie znacznie gorzej i nawet jest balkonik. Co prawda, patrzcie, jaki sąsiedzi mają basen z taką miłą, zieloną wodą. Ale bardzo spoko. Pokażę Wam też, kochani, jak wygląda pokój dwuosobowy. To jest taki pokój sztos. To znaczy tutaj jest, proszę bardzo, trochę więcej miejsca generalnie, ale jest przede wszystkim klimatyzacja. Jest bardzo ładna łazieneczka. Tutaj dopiero co wyszli goście, więc jeszcze nie jest jakoś turbo posprzątane, ale jak widzicie jest bardzo ładnie. I patrzcie teraz na ten taras, bo jest ogromny. Tu jeszcze nie ma pościeli, więc tym się nie przejmujcie, ale jest ogromny taras z takim pięknym widokiem. Także takie opcje też są. Nie myślcie, że tutaj tylko jakieś jedynki. Bardzo, bardzo spoko i bardzo sympatyczna pani właścicielka. Dzień dobry, kochani. To będzie piękny dzień. Dzisiaj na Majorce dzień drugi. Jest gorąco, a jest 9 rano. Ale jest też pięknie i słuchajcie, wczoraj troszkę sobie zrobiłam dzień dla siebie, dlatego że trochę tego potrzebowałam po prostu, więc wybrałam się na taką plażę, gdzie jest mało ludzi i po prostu skupiłam się na tym, żeby odpocząć, popływać,
trochę też poopowiadać na maile, ale no nie nagrywałam za wiele, natomiast jestem też tutaj po to, żeby nagrać tę okolicę, dlatego że mimo wszystko pytania o Majorkę najczęściej powtarzają się takie: jaka jest pogoda w danym miesiącu, jaka jest temperatura wody i przede wszystkim gdzie się zatrzymać, w jakiej części wyspy. No więc pokazywałam Wam już Palmę, pokazywałam Wam Valdemosę, pokazywałam Wam okolice Porto Colom. Dzisiaj chcę Wam pokazać tutaj te okolice. To jest południowy zachód wyspy. Jestem bardzo niedaleko od Palmy. Miejscowość nazywa się Palma Nowa, więc pokażę Wam tę miejscowość, ale też spróbuję Wam opowiedzieć trochę o okolicznych miejscowościach. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj tam dotrzeć wszędzie, ale chociaż Wam chciałabym przybliżyć, gdzie co jest i gdzie warto, z jakiego powodu. Więc to na pewno. Chcę Wam pokazać też tutaj plażę w Palma Nowa, dlatego że jest ich kilka. Najpierw dojdziemy za moment już, bo chwileńkę od mojego hotelu jest plaża Palma Nowa po prostu, czyli główna plaża miejska. Zatrzymam się na moment. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, to jest nieziemsko gorąco, znaczy teraz o 9 jeszcze jest fajnie, ale w ciągu dnia jest bardzo, bardzo gorąco, a woda jest ciepła. Jest tak ciepła w porównaniu do tej, co my mamy w Andaluzji. Słuchajcie, to jest niebo a ziemia jednak, także jeżeli ktoś lubi ciepłą wodę, to jednak te wakacje chyba tutaj, a nie gdzieś pod Malagą. W tym roku jest wyjątkowo zimna woda, w ogóle ja nie pamiętam takiej wody nigdzie w Hiszpanii tak naprawdę. No tak czy inaczej, chcę Wam pokazać trochę, jak to tutaj wszystko wygląda, a potem usiądę gdzieś jeszcze odpowiem na Wasze pytania, które zadawaliście mi też na Instagramie. Dzień jest piękny, więc mam nadzieję, że wszystko nam się uda to zrealizować. No i proszę bardzo, dochodzimy do plaży. Tam za tymi drzewami już jest plaża. Główna plaża miejska i tutaj było szaleństwo wczoraj w nocy, słuchajcie. Jak tutaj wczoraj doszłam, to stwierdziłam, że gorzej niż Mielno i tego typu klimaty. Po prostu, ale piękne kwiaty. Po prostu było tyle ludzi i taka tandetna muza i jakieś takie atrakcje kiczowate dla dzieci ze świecącymi różnymi rzeczami. W ogóle no naprawdę zajęło mi chyba 40 minut szukania jakiejś knajpki, żebym mogła wypić kieliszek wina, tak bardziej w klimacie jednak Majorki, a nie kiczu. Natomiast teraz jest fajnie, bo jeszcze większość ludzi na szczęście śpi, szczególnie, że jest sobota, więc wczoraj wszyscy imprezowali. Oprócz tego jesteśmy obok słynnej miejscowości Magaluf, gdzie w ogóle jest jedna wielka impreza. Straszne miejsce, ale Wam zaraz o tym opowiem, jak wyjdę z tym. To jest, kochani, główna plaża. Bardzo ładna i szeroka, jak widzicie, czyściutka. Już za moment będzie na pewno tutaj tłum. Natomiast na razie jeszcze jest, jak widzicie, spokojnie. Wokół jest taki deptak, gdzie są właśnie różne kiczowate atrakcje, pamiątki, ale przy samej plaży jest trochę zieleni, więc ja tę plażę bardzo lubię mimo wszystko. Szczególnie, no może nie w sierpniu, ale już we wrześniu powinno być fajnie. To jest miły bar, ale tutaj było strasznie dużo ludzi wczoraj. Tak to wygląda. A tam za tymi budynkami jest kolejna plaża i tam się jeszcze właśnie teraz przejdziemy. No słuchajcie, tutaj o tej porze jest naprawdę super. Sorry, staram się ostatnio nagrywać jak najwięcej bez okularów, ale czasami nie daję rady. Jest naprawdę bardzo, bardzo miło, bo jest bardzo spokojnie, natomiast spróbuję Wam później pokazać, jak to wygląda w ciągu dnia, bo na pewno wygląda nieco inaczej, szczególnie w sierpniu. I ogólnie, no nie wiem, ja sierpnia nigdy nie polecam na południe Europy, dlatego że no jest bardzo gorąco i jest bardzo tłoczno i jest bardzo drogo, więc 3 czynniki, których no nie lubimy jednak. Natomiast jak ktoś nie ma innego wyjścia, no to ja też kumam, że jakby z wakacje z dziećmi i tego typu klimaty jesteście trochę uzależnieni terminowo. No, ale ta okolica jest bardzo spoko. Dla dzieci też, dlatego że jest bardzo dużo, tak jak mówię, kiczowatych i mniej kiczowatych atrakcji. Jest też duży park wodny tutaj niedaleko, taki, wiecie, z turbozjeżdżalniami i tak dalej. Jest jakiś taki park z takimi kolejkami górskimi chyba, czy coś, także dużo fajnych rzeczy się dzieje wokół. Przechodzimy takim deptakiem pod samym hotelem i za chwilę tu będzie za rogiem następna plaża.
A tymczasem z drugiej strony jest taki widok, słuchajcie, i to faktycznie jest dosyć urocze. Szczególnie z tym kolorem wody. Dochodzimy do kolejnej plaży, proszę bardzo. Tutaj jest tak. Ja chyba sobie tutaj dzisiaj przyjdę poleżeć. Tutaj jeszcze sobie ludzie łowią ryby. A pomiędzy tymi plażami, słuchajcie, jeszcze jest słynne miejsce. Jakbyście tu byli faktycznie, to polecam. Nie jest to nic szczególnego, ale jednak to są tak zwane schody do morza, które wchodzą do wody i nigdzie dalej. Kolor wody, jak widzicie, jest niewiarygodny. Nawet w mieście. No i tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie, jedna plaża z jednej strony, druga plaża tutaj za mną, bardzo ładna, jedna i druga, natomiast w sezonie na pewno jest mnóstwo ludzi i faktycznie te hałasy i tandetna muza i tak dalej, to jest trochę na przykład nie mój klimat, ale wiem, że wiele ludzi lubi mieć po prostu wszystko pod ręką, więc ogólnie Palmanowa jest bardzo ładna. Natomiast za tą górą tam znajduje się Magaluf, który jest jednym z najtragiczniejszych miejsc, jakie ja w ogóle widziałam w życiu, a na pewno najgorszym na Majorce. Chyba że ktoś przyjeżdża tutaj typowo po to, żeby grubo zaimprezować, ale grubo, głównie z młodymi Brytyjczykami. Ja dostałam wczoraj wiadomość od jednej z Was, że byłyście tutaj, chyba nawet nie jednej, tylko 2 albo 3 w ogóle, ale jedną gdzieś wymieniłam kilka zdań, że tutaj właśnie w Magaluf i że tak było bardzo intensywnie, nazwijmy to, że po prostu jednak nie podobało się i gdzie pojechać, żeby było bardziej spokojnie, gdziekolwiek. To znaczy Magaluf to jest takie miejsce bardzo słynące, taką bardzo złą sławę ma i słusznie. Natomiast ja mam historię z Magaluf, dlatego że jak pracowałam tutaj w jednej z restauracji w Porto Adriano, jeszcze trochę bardziej dalej na zachód wyspy, to wylądowałam niestety mieszkając w Magaluf i to mieszkałam na tej głównej ulicy imprezowej. Słuchajcie, to co ja tam zobaczyłam przez 2 miesiące mieszkania tam, nie spałam w ogóle, dlatego że tam do 6 rano to jest w ogóle impreza taka, ale to jest bardzo ciężko jest to w ogóle opisać. Chciałabym Was tam zabrać, ale tym razem na pewno nie zdążę. Natomiast może następnym razem specjalnie przyjadę w nocy, żeby pokazać Wam, jak to wygląda, bo jest to kosmos. Więc bardzo nie polecam. Natomiast sama plaża jest ładna, ale no, trzeba by było tak jak ja teraz rano po prostu na spacer czy cokolwiek i faktycznie plaża tam też jest bardzo ładna. Jest taka wyspa obok malutka i tę wyspę po prostu widać z brzegu, więc no warto, ale na pewno nie tak, żeby tam się zatrzymać na wakacje, błagam Was. Nie tam i nie Arenal, który jest z kolei mekką niemieckich turystów, głównie starszych. Chociaż teraz dużo młodzieży też jeździ, dlatego że Arenal stał się jednym z takich najtańszych miejsc. Ale to też jest bardzo nie mój klimat i tam plaża naprawdę jest bardzo taka mało wyjątkowa, nazwijmy to. Natomiast tutaj jest kilka takich fajnych miejscowości jeszcze wokół, to znaczy jest ta Palmanowa, jest Port Arnous, który jest z kolei drogi, ale warto, jeżeli bylibyście w okolicy, żeby chociaż zobaczyć, tam jest piękna też plaża. Z drugiej strony macie Paguerę i Santa Ponsa, to są takie miejscowości podobne jak tutaj, takie bardzo turystyczne, ale mają też bardzo piękne plaże i tam jest dużo takich malutkich też plaż. Tutaj zresztą też za Magalufem kawałek też są bardzo ładne Cala de Mago bodajże i kilka takich fajnych właśnie malutkich plaż, które no tak naprawdę są dostępne na piechotę, bo w 1,5 godziny by się stąd doszło. Ja to lubię chodzić w ogóle na wakacjach, nie wiem jak Wy, ale na pewno jeżeli macie wynajęty samochód, to tutaj te okolice warto zwiedzić i to jest fajne miejsce, żeby się zatrzymać, jeżeli z tego samochodu nie macie, dlatego że ja tutaj byłam ostatni raz, jak się okazało, mówiłam, że 2 lata temu, ale nie, 4. I żeby dojechać z lotniska autobusem, trzeba było jechać do Palmy i przesiąść się na stacji głównej w Palmie. Natomiast teraz jeżdżą autobusy bezpośrednio z lotniska, więc to jest super sprawa i są tanie, bo bodajże 2,70 w jedną stronę, więc naprawdę spoko cena. Przy okazji Wam powiem, że na Majorce, jeżeli będziecie jeździć autobusami, to warto płacić kartą. Kartę odbijacie przy wejściu i przy wyjściu. Jeżeli odbijecie w jedną i w drugą stronę, to macie połowę ceny, jakbyście płacili gotówką, więc to jest naprawdę prawie połowę chyba. Ale bardzo duże są różnice, szczególnie na takich dalekich dystansach, gdzie te bilety czasami kosztują po 10 euro, więc warto wiedzieć po prostu. No i tyle. Słuchajcie, przejdę się jeszcze Wam tutaj pokażę dookoła, co się dzieje, a potem może w hotelu zerknę na pytania od Was, żeby odpowiedzieć, dlatego że nie pamiętam na te, które zadawaliście mi na Instagramie. Ale no Majorkę będę zawsze polecać, więc ta część wyspy jest fajna, serio, naprawdę, żeby przyjechać tutaj na wakacje. Myślę, że jest super, a jakby ktoś miał opcję, żeby przyjechać poza sezonem, to już tym bardziej.
Wróciłam do hoteliku, kochani, pogadałam sobie z właścicielami, bardzo sympatyczni ludzie, także raz jeszcze szczerze polecam, tak po prostu z dobroci serca, bo myślę, że to jest super deal dla Was, dlatego że naprawdę ceny są mega konkurencyjne, a lokalizacja jest super. Ale też i dla nich, dlatego że faktycznie, no, z tego co opowiadają, to mieli takie lata cięższe, a teraz jest wreszcie odbicie i zrobili reformy tych pokoi i jeszcze będą remontować tej zimy, także fajnie, bo naprawdę myślę, że no, miejsce ma mega potencjał, szczególnie z nimi tutaj właśnie, bo są bardzo fajni, tacy ciepli, pomocni i ogólnie, no, fajne miejsce. To nie jest żaden barter, reklama, nic, żeby nie było. Ale nie o tym. Chciałam odpowiedzieć na Wasze pytania i stwierdziłam, że zrobię to tutaj, dlatego że tutaj mam wiatrak, który na mnie dmucha i jest trochę chłodniej, a poza tym mogę być bez okularów i mogę cokolwiek widzieć, bo w tym słońcu jest ciężko, więc odpowiadając na Wasze pytania z Instagrama, słuchajcie. Pytanie pierwsze brzmiało, co zobaczyć na pierwszym wyjeździe na Majorce. Słuchajcie, to jest film, który ja zrobiłam dawno temu, gdzie faktycznie pokazałam takie top miejsca, według mnie oczywiście, i na taki nie za długi wyjazd myślę, że to jest fajna opcja, więc te miejsca zobaczycie w filmie, gdzie linka zostawię Wam poniżej, co na takim pierwszym wyjeździe zobaczyć. Dużo ludzi z tego skorzystało, bo wielu z Was do mnie pisało, że zobaczyliście te miejsca i że faktycznie były turbo super, więc polecam i zachęcam. No. Pytacie o pogodę, jak zawsze, więc tak jak powiedziałam, teraz jest bardzo gorąco. Pytacie kiedy jesienią, pytacie o październik, listopad, grudzień i tak dalej. Słuchajcie, jest różnie, tak, dlatego że we wrześniu jeszcze zwykle jest gorąco, woda jest ciepła jak zupa i ogólnie jest super. Październik różnie, to znaczy ja pamiętam taki październik, że codziennie byłam na plaży i codziennie jeszcze pływałam w wodzie. Pamiętam połowę listopada, że jeszcze pływałam, co prawda już woda była chłodna, ale nadal jeszcze, bo noce po prostu są zimniejsze, więc może to i lepiej, bo teraz jest strasznie gorąco. No, ale różnie, natomiast może już padać. No niestety tego nie przewidzimy, szczególnie teraz w tych czasach, kiedy tak naprawdę bardzo ciężko jest przewidzieć pogodę w ogóle. Ale mam ładne tło w ogóle, nie? Influencer ze mnie jak... ale to nieważne, dobra. Więc ciężko mi powiedzieć. Na pewno najbardziej ryzykownie to jest grudzień, styczeń i luty. W marcu już się zaczyna robić ładnie, a od kwietnia już tak naprawdę, no widzieliście też może mój film z ostatniego wyjazdu. Ja byłam tutaj właśnie w kwietniu z moją mamą. Też zostawiam Wam poniżej. Tam jest z kolei Cala d'Or i Porto Petro. I też możecie zobaczyć, że no, pogoda była spoko, jakby przylecieć z Polski to jest spoko, natomiast no, dla mnie to było za zimno nadal, no i do pływania słabo. To już lepiej jest jesienią, bo ta woda jest nagrzana po całym lecie i w październiku na pewno będziecie mieć cieplejszą wodę niż na przykład w kwietniu. Natomiast jeżeli chcecie pospacerować, pozwiedzać, jeżeli chcecie pochodzić po górach, co bardzo polecam na Majorce, bo teraz oczywiście mi się nie udało w te 2 dni, ale ja jak tu mieszkałam, to po prostu turbo uwielbiałam nawet w te upały chodzić po górach i po prostu widoki są takie, że w niewielu miejscach na świecie byłam tak zachwycona, jeżeli chodzi o właśnie połączenie gór z morzem. Więc tak naprawdę no, sezon się zamyka powiedzmy od połowy listopada do połowy marca. To jest taki, że no niewiele się tu dzieje i tak dalej. Natomiast z drugiej strony jakbyście mieli tanie loty i lecieć do Palmy, zatrzymać się w Palmie na przykład i z Palmy macie autobusy prawie wszędzie na wyspę, fajne połączenia, możecie dużo zobaczyć, możecie dużo pozwiedzać, a wiadomo, że w porównaniu z Polską to i tak będzie odbicie i będzie fajna pogoda. Fajnie jest też zimą, to znaczy przed samymi świętami na przykład, dlatego że są bardzo ładnie zrobione markety takie świąteczne, wiecie, i pięknie jest przystrojona Palma, więc no też warto. Ktoś zapytał, co z rekinami, bo ponoć 2 tygodnie temu był rekin. Nie słyszałam, nie widziałam, nigdy na Majorce rekina nie widziałam. Słuchajcie, możliwość zobaczenia rekina na Majorce graniczy z cudem. I nawet jeżeli ten rekin był, to są jakieś małe rekiny, które są gdzieś zagubione prawdopodobnie. To nie są raczej rekiny, które miałyby kogokolwiek atakować. Jeżeli one dopływają do plaży, to są jakieś błędy migracyjne albo po prostu zmiany klimatu i tego typu rzeczy. Ale no nie wpadałabym w panikę na pewno. To znaczy ja nawet w Egipcie w ogóle nie czuję tej paniki, jeżeli chodzi o rekiny, a tutaj to naprawdę myślę, że fajnie by było pod zdjęcia takiego rekina zobaczyć. No i znów pytanie o Magaluf. Pani pisze, że była kiedyś w Magaluf i że no było bardzo hardkorowo i że chciałaby jednak coś spokojniejszego. Tak jak powiedziałam, wszędzie jest spokojniej niż Magaluf. Po prostu. Najspokojniej jest tak naprawdę po drugiej stronie wyspy, mimo wszystko na wschodzie. Trzeba szukać takich plaż, które są trudno dostępne, to znaczy gdzieś w górach i tak dalej, jeżeli chcecie być prawie sami. Tak jak ja wczoraj byłam tutaj prawie sama w sierpniu.
ale no wszystkich plaż Wam nie mogę na raz zdradzić, może kiedyś napiszę jakiegoś e-booka, jak się już wezmę i zbiorę w sobie i znajdę czas przede wszystkim na to. Natomiast no takich miejsc cichych jest dużo, no to nie jest też tak, wiecie, że wszędzie jest mega busy. Na północy jest też bardziej spokojnie i no, ale nie no, Magaluf jest w ogóle przesadą, także gdziekolwiek, byle nie tam. Ktoś zapytał mnie też, dlaczego nie pojechaliśmy kamperem jeszcze na Majorkę. To znaczy, pojechać to byśmy za bardzo nie dojechali, bo to jednak wyspa jest, ale nie. No, oczywiście są promy, natomiast to jest bardzo droga impreza, dlatego że żeby przez tym promem się przepłynąć razem z takim wielkim samochodem, to nie jest tania rzecz. Więc ja bardzo chcę i bardzo mam to w planach. W ogóle plan to był, żeby w zeszłym roku już tutaj być kamperem, ale nie wyrobiliśmy się z budową tego kampera do lata. No potem jakby mój facet dostał pracę, więc wylądowaliśmy w Hiszpanii na stałe, ale no teraz z kolei nie mamy czasu. To znaczy nie ma sensu, żeby płacić takie wielkie pieniądze i przyjechać sobie tym kamperem na kilka dni. Więc po prostu ja nadal to mam w planach, jest wysoko na mojej liście, bo ja bardzo bym chciała tutaj być z moim kochanym kamperem i z moim facetem i z Lolą. Ale no teraz nie mamy fizycznie czasu, oboje tak naprawdę, bo ja jestem w rozjazdach maksymalnie też ze względu na program. Mam nadzieję, że kiedyś i że będę mogła Wam to pokazać, bo to by był sztos. No i na koniec jeszcze komentarz, nie pytanie, że po moich filmach Pani powiedziała, że Majorka jest top na liście i że tam będą kolejne wakacje. Tam, to znaczy tutaj, więc bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Zostawiam Wam linki do wszystkich filmów z Majorki, mam nadzieję, że trochę Wam to pomoże w planowaniu. Ja wiem, że wiele osób zachęciłam, dlatego że mój zachwyt Majorką jest ogromny, ale bierzcie też pod uwagę to, że ja tutaj się czuję jak w domu. Naprawdę ja tu ląduję i nawet w Palmie, która jest wielkim busy miastem, no bo umówmy się, poza ścisłym centrum i tym starym miastem, no to reszta to jest normalne hiszpańskie duże miasto. Ale ja po prostu mam tutaj jakiś taki vibe, że no uwielbiam to miejsce. Po prostu czuję się jak w domu i oddycham pełną piersią i uwielbiam, ale to jest sentyment w dużej mierze, więc tak naprawdę w Hiszpanii jest mnóstwo miejsc, które są warte odwiedzenia i mnóstwo pięknych plaż. Oczywiście ta Majorka jest cudowna, ale jest też Ibiza i Menorca. Ibiza jest też bardzo ładna, pomijając tę imprezową stronę. To tak na przykład poza sezonem ja byłam na Ibizie raz w lato zupełnie, a raz byłam w październiku i też było super, bo już nie ma takich wielkich imprez wtedy i jest też mnóstwo bardzo ładnych miejsc. Menorca jest też bardzo ładna. Ja do Majorki mam bardzo sentyment, dlatego też tutaj najbardziej lubię, ale no i znam bardzo dobrze wyspę, więc jakby wiem, gdzie się kierować, wiem, jak się poruszać i cała ta reszta to jest dla mnie pikuś. Ale w Hiszpanii tak naprawdę kontynentalnej też jest mnóstwo pięknych miejsc, więc cieszę się, że Was zachęciłam, ale mam nadzieję, że jeszcze Was zachęcę i zaskoczę wieloma innymi miejscami. Prosiliście też o filmy z Andaluzji, żeby pokazać więcej miast i miasteczek. Mam to w planach, mam sporo rzeczy nagranych już. Nie miałam czasu tego zmontować, ale będziemy też nagrywać do programu prawdopodobnie coś z Andaluzji, więc wszystko to potem razem zamknę w całość jako taki bardziej konkretny przewodnik. No a może kiedyś naprawdę zacznę pisać te e-booki i wtedy będziecie mieć w ogóle łatwiej, żeby zaplanować wakacje w Hiszpanii. Kochani, zbieram się, zmywam makijaż teraz, przebieram się w kostium, idę na plażę jeszcze skorzystać za kilka godzin, tym razem na miejską plażę, bo już nie będę nigdzie daleko odchodzić. Mam nadzieję, że jeszcze Wam pokażę miasto teraz w ciągu dnia i wieczorem, a potem co? No, zacieram kiece i lecę. Jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje, to zapraszam i zachęcam. Mam nadzieję, że troszkę coś Wam rozjaśniłam, pomogłam. Pamiętajcie też, że na Majorce jest bardzo, bardzo drogo, ale w sezonie. To znaczy, jeżeli chodzi o noclegi, teraz jest bardzo ciężko coś znaleźć takiego jak to, czyli żeby było w miarę tanio i żeby w ogóle było coś dostępne. Natomiast jeżeli przylecicie tutaj pod koniec września czy w październiku, to na pewno te ceny są dużo niższe i jest dużo więcej fajnych opcji za mniejsze pieniądze. Ściskam i pozdrawiam, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę, ale jeszcze nie uciekajcie, bo jeszcze mam nadzieję, że coś mi się dzisiaj uda nagrać. A tak wyglądają te same plaże, ale już w południe. Z minuty na minutę ludzi przybywa, ale przyznam Wam, że wciąż jest więcej miejsca niż w lato w Kołobrzegu czy w Darłówku. Plaże są tutaj bardzo szerokie, więc każdy znajdzie dla siebie kawałek miejsca. Plażing, kochani, plażing w takich okolicznościach. Jest przepięknie, ale patrzcie, co jest za mną. Troszkę się ta plaża zmieniła od
tego, jak spacerowałam rano. Jest mnóstwo ludzi, jest 14. Wydawałoby się, że pójdą do swoich olinów na obiad, ale chyba nie pójdą. Natomiast ja sobie znalazłam taki kącik tutaj zaciszny, na skałkach. Ja zawsze szukam skałek, dlatego że na piachu po prostu to jest nierealne, jak strasznie dużo ludzi tutaj jest. W każdym razie, ludzie czy nie, za ten kolor wody to wiecie, wszystko się wybaczy. Tak, kochani, bo kolor wody na Majorce plus otaczające nas wszędzie góry, skały i ta soczysta, nawet w sierpniu zieleń, to właśnie stąd moja miłość do tej wyspy. A może nie tylko moja? Dajcie znać w komentarzu. A ja dziękuję za dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji, śledzenia kanału, ściskam i pozdrawiam. A na koniec pokażę Wam jeszcze, jak wygląda Palma Nowa wieczorami i jak wygląda, uwaga, lotnisko w Palmie w szczycie sezonu. Pamiętajcie, kochani, tutaj warto mieć zapas czasowy, bo są tłumy, a samo lotnisko jest bardzo duże. Pozdrawiam ciepło, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę. Pięknych wakacji. Pa!